Czasami mam ochotę na karpatkę, czasami na rosołek, a czasami na ozdobienie słoików. I teraz już wiem, że gdy czuję ten wewnętrzny imperatyw, to muszę biec do Pepco. A tam można dostać za 5 zł przecudnej urody słoiki. Nie zbieram już pustych opakowań po kawie, po prostu kupuję taki słoiczek i mam. Szkło można pomalować farbą akrylową bądź kredową. Ja wybieram kredową, ponieważ lepiej łapie na szkle. Wystarczy ją podbarwić jakimś ładnym kolorem i już mamy taki odcień, jaki chcemy. I mieszam biała farba kredowa plus odrobina szarej oraz niebieskiej. Do nakładania farby używam pędzelka gąbkowego. Na mokro ma taki rzucik, ale gdy wyschnie, wygląda fajnie. Nawet jeżeli farbę nałożę pędzlem, to za chwilę i tak uklepię ją gąbeczką. Po prostu według mnie tak wygląda ładniej. Po pierwszym przylocie farbą jest ładnie, ale jeżeli pomalujemy 2 razy, będzie idealnie. Drugi słoik, tym razem do białej farby kredowej dodałam cappuccino. Jeżeli tego koloru nie macie, to można dodać brązowej, bądź żółtej i szarej, też będzie pięknie. Beżowy słoiczek sobie schnie, a ja wracam do błękitnego. Papierowe serduszko wycięłam, obrysowałam i teraz mogę zabrać się do roboty. Pod słoik podkładam folię aluminiową, żeby mi się nie kulał i jedziemy. Do namalowania ładnej różyczki potrzebujemy 2 kolorów farb oraz dłutka kulkowego. Moje dłutko ma średnicę 3 mm. Z namalowaniem takich różyczek każda ofiara losu i każde beztalencie da sobie radę. Zobaczcie sami, malujemy 2 kropki, mieszamy farby i dodam, różyczka gotowa. Każda jest inna i każda ujdzie w tłoku i to właśnie jest wspaniałe. Do zrobienia kwiatuszków przydadzą się zwykłe wykałaczki. Gdy kropkujemy wykałaczką, wszystkie kropeczki mają tą samą średnicę. Gdy kropkujemy dłutkiem, każda kolejna kropeczka jest mniejsza od poprzedniej. Więc czasami lepsza jest wykałaczka, a czasami dłutko. Kwiatuszkom dorobiłam żółte środki, a teraz zapcham wszystkie dziury dłutkiem. Dlaczego przeszłam na dłutko? No właśnie dlatego, że kropeczki teraz będę robiła różnej wielkości. Kolor kropeczek także jest zróżnicowany. Farbę wymieszałam niedokładnie i z tego powodu część kropeczek jest jaśniejsza, a część ciemniejsza. A tutaj dokładnie widać, jak działa kropkowanie dłutkiem. Jeden raz moczę w farbie i każda następna kropeczka jest mniejsza niż poprzednia. Wygląda to zarazem delikatnie i ciekawie. Mam nadzieję, że ten prosty efekt Wam także się podoba. Z tyłu słoika maluję kwiatuszki i gotowe. 2 słoiki to komplet, więc na drugim namaluję także różyczki i dzięki temu będą do siebie fajnie pasowały. Trochę to przyspieszę, bo nie zobaczycie nic nowego, a różyczki robi się identycznie. Kropeczkami wypełniam przestrzeń między różyczkami. Dorabiam trochę białych kropeczek i właściwie różyczki są gotowe. Ozdobą słoika było wypukłe serduszko, wykorzystam ten element. Aby je uwypuklić, namaluję wokół delikatny łańcuszek. Maluję na przemian kropeczkę oraz kropeczkę z pociągnięciem. Dorobię wokół jeszcze trochę białych wąsików i gotowe. Na zakończenie ozdobię jeszcze pokrywki. Słoiczki gotowe, teraz trzeba je tylko poskładać, dowiązać jakieś elementy ozdobne i praca będzie gotowa. Patyczki od szaszłyków ułatwiają mi malowanie koralików. Koronka pełni funkcję nie tylko ozdobną. Dzięki niej drut trzymający pokrywkę po otwarciu nie będzie mi obdzierał farby z dolnej części słoika. A ulepszone słoiczki z Pepco prezentują się tak. Słoiczki są tanie, łatwe, szybkie i fajne na prezent. Do środka wsypujemy malagi albo kukułki i tak zaopatrzeni dumnie możemy pójść w gości. Mam nadzieję, że różyczki dają się lubić, bo szykuję dla Was jeszcze jeden film z różyczkami w roli głównej. Listę użytych produktów zamieściłam jak zwykle pod filmem. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.